jeśli masz jakąś maszynę, co może kogoś zabić nawet, czy wiesz, uszkodzić, to czasami te firmy mówią, nie musimy te kontroli robić, ja tak czułem, że dla nich jest taniej nowego pracownika dostać, niż włożyć ekstra safety, wiesz, na jakieś... I dla mnie to ja mówiłem od razu, ja dla was nie będę robić pracy, bo ja nie mogę. Wiesz, ja byłem, wiesz, w projektach, gdzie PLC było w wodzie, wiesz, 100 metrów pod wodzie. Byłem, gdzie PLC było w teleskopie, co jest, wiesz, 3000 metrów na mountain. Jak mountain po polsku? Góra, na 3000 metrów na górze, wiesz, w Chile, gdzieś na Atacama, wiesz, desert. I zamiast manualnie testować wszystko w maszynie, to możesz część tych testów włożyć automatycznie i to normalnie wtedy całą maszynę możesz testować w parę sekundach. I to jest bardzo ważne. Na przykład ja mam parę klientów, co mają tysiące tych testów i wiesz, jeśli zmienisz coś w the code, jeśli coś zmienisz, to szybko możesz te testy execute i tylko patrzeć, że nic nie zniszczyłeś. Wiesz. Co ja uwielbiam z automatyką, co ja nie wiedziałem i co ja dla wszystkich młodych ludzi chcę powiedzieć, co myślą, jeśli wejść do automatyki. Jeśli jesteś z IT, czy jeśli nie jesteś z IT, dla wszystkich młodych ludzi, co chcą wejść, automatyka jest świetna, bo to nie tylko, wiesz, te projekty, że wchodzisz, że w fabrykę pracujesz, że co produkują samochody czy coś. Automatyka jest wszędzie. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Sagatowski. Cześć Jakub. Cześć. Jakub, przedstaw się, powiedz coś o sobie, ile lat masz doświadczenia jako automatyk i czym się aktualnie zajmujesz? Się nazywam Jakub Sagatowski. Jestem urodzony w Polsce, tylko się przeprowadziłem do Szwecji, jak miałem 2 lata i teraz mieszkam w Szwecji większą część mojego życia, ale teraz mieszkam w Niemczech. W Niemczech pracuję własną firmą prowadzenia automatyki, to robię, pomagam z programowaniem i z design i testowanie różnych systemów dla dużo klientów. Robię to, w automatyce pracuję tak mniej więcej już 15 lat, ale pracowałem, większą część mojego życia to pracowałem z normalny, jak się po polsku mówi, software development, że the IT sektor i nie w automatyce. Czyli jako programista IT. Tak. Ale to wiesz, to co mnie interesowało, to programowanie i zauważyłem, że wiesz, w automatyce też tam jest, wiesz, z programowaniem jest dużo do robienia, ale fajnie jest w automatyce, bo dużo więcej innych rzeczy jest, co nie? To wiesz, z tym pracowanie z elektrykiem i w ogóle ludzi jest dużo więcej, jak się to nazywa po polsku, to dużo słowa teraz będę mówił po angielsku niestety, ale it's just a wider, wiesz, większy, dużo typów ludzi, wiesz, co z mechanical engineering robią, elektryka i wszystko, że nie, teraz prowadzę własną firmę i klientom po prostu pomagam z projektami. Jakub, bo jakby widzimy taki trochę trend, jak mówisz, że ty z tego IT jako programista przeszedłeś do programisty automatyka, a ludzie często tak idą w drugą stronę. Są tymi programistami automatyków i chcą iść do IT. Skąd taka decyzja? Właśnie chodzi o ten zakres szerszy? I ja tego rozumiem, dlaczego ludzie chcą w drugą stronę, bo tak dużo ludzi, co z automatyki są, wiesz, czytają coś, wiesz, na internecie, czy coś YouTube oglądają, że wiesz, jak to programować, wiesz, Python na przykład. Jest bardzo dużo informacji generalnie na internecie, że wiesz, żeby przejść na IT. I tak ludzie są, jak się nazywa po polsku, curious, żeby to próbować. A w drugą stronę to tak wiesz, niestety jest tak troszkę, że ludzie z IT tak widzą na automatykę, że to jest tak troszkę prymitywne, wiesz. Nie prymitywne co można robić, ale prymitywne in terms of tooling. Wiesz, jakie programy są i co można robić. Wiesz, co na przykład version control. Jeśli chcesz, wiesz, programy wziąć i włożyć ją w Git czy coś, żeby wiesz, takie coś, to nie wszyscy robią tego. Jak ja zaczynałem, wiesz, 15 lat temu, to nikt tego właściwie nie robił, a teraz więcej ludzie to robią. I dla mnie, ja lubiłem wejść w automatykę, dlatego że ja wiedziałem, że jest bardzo dużo
opportunities, jak to po polsku? Możliwości. Tak. Wiesz, żeby zrobić rzeczy lepiej po prostu. I dużo mam klientów, co są, wiesz, klienty, co robią rzeczy jak zawsze, wiesz, tą samą, jak się mówi, the same way, cały czas przez 20-30 lat i teraz patrzą, jak możemy inaczej to robić. I bardzo dużo są firmy teraz, co patrzą na to po prostu, jak możemy pracować inaczej. Czy wiecie, że firma Beckhoff od ponad 20 lat posiada swój oddział w Polsce? We wszystkich swoich biurach organizują profesjonalne szkolenia z programowania. Prowadzą je praktycy, czyli dział techniczny, który na co dzień zajmuje się bieżącą współpracą z klientami. Na każdym etapie możecie liczyć na bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne. Możecie też ich spotkać na licznych wydarzeniach branżowych w całej Polsce. Ale również organizują własne spotkania technologiczno-biznesowe, podczas których mogą odwiedzić Was i omówić Wasze unikalne potrzeby i aplikacje. Są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Nie zapomnijcie ich zaobserwować. A powiedz mi, czy te firmy to są firmy niemieckie, szwedzkie, czy polskie, czy jednak to różnie bywa? Z całego świata, naprawdę całego świata. Ja myślałem najpierw, jak startowałem firmę, to myślałem tylko będę miał klientów z Niemczech, bo bardzo dużo są tutaj, co ja specjalizuję z Beckhoff, z kontroli, to myślałem, na więcej będę miał z Niemczech. To nie było, co się stało, znaczy mam z całego świata, ale na więcej to mam z Ameryki. To wiesz, są duże firmy, co mają, co wiesz, wymieniają po prostu systemy, co mają, bo nowe ludzie wchodzą do industrii, do automatyki i ludzie mają, młodsi ludzie generalnie i oni, wiesz, chodzili do szkoły i się uczyli, jak robić i oni teraz patrzą na to, jak możemy to robić w automatyki, wiesz, i po prostu cała ta automation industry się zmienia. I to co na całym świecie właściwie to. Ale w Ameryce bardzo duże, po Ameryce są parę te firmy, co teraz pracują. Nie będę mówił imię, na jakie platformy używają, ale wiesz, w Ameryce jest jedna platforma, co jest bardzo duża i z nią nie można po prostu robić dużo z tej modern. I oni się zmieniają teraz na przykład na Beckhoffa czy na inne firmy i po prostu jest bardzo dużo pracy z tego. I to jest duża możliwość w ogóle, co ja mówię to dla ludzi, co są w IT i chcą, wiesz, może patrzą troszkę na OT, co tam można robić i teraz ja, wiesz, mówię do ludzi, wszędzie próbuję mówić na mój YouTube i też jak spotkam ich, mówię, że jest bardzo dużo możliwości teraz właśnie na ten transitioning, wiesz, na te zmiany. OT, no. A powiedz mi, Jakub, jak to w ogóle, bo jak ty przeszedłeś z tego IT jako programista automatyk, prawda? No wiesz, no nie masz zleceń. I jak to się stało, że nagle masz klientów z Ameryki i z całego świata w ogóle? Możesz coś o tym więcej powiedzieć? No. Tak, absolutnie. Ja jestem 100% transparent. Co się stało? Ja pracowałem jak normalnie, nie miałem mojej własną firmę. Pracowałem w różnych firmach, zmieniałem pracę, wiesz, ciekawy człowiek jest, chcę spróbować różne rzeczy, ale startowałem mój YouTube. To ci mogę powiedzieć. Startowałem YouTube, zaczynałem gadać, tam, wiesz, zaczynałem robić wideo, kursy tam troszkę, ale też nie tylko kursy, tylko wiesz, gdzie gadam i pokazam ludzi, jak mogą robić rzeczy i stamtąd klienty. Wiesz, klienty po prostu oglądali wideo, widzieli twarz i także większa część, nie wszystkie, ale większa część klientów stamtąd. Dlatego ja rekomenduję to dla ludzi, wiesz, bo to jest bardzo dobra okazja, że no. A jaki był ten okres tego YouTube'a, prawda? I po jakim czasie ci klienci się pojawiali? To nie było pewnie po jednym filmiku. Czy to trwało miesiąc, pół roku, rok? Wiesz, bo to jednak... Bardzo dobre pytanie. Nie. To było, szybko, wiesz, bo ja na przykład robiłem taki kurs tego Beckhoffa, wiesz, ten, co na więcej ludzi przychodzą dla mnie, żeby patrzeć na to. I to było interesujące, bo ja tak zrobiłem taki announcement, że mówiłem, wiesz, będę zrobić 20 epizodów tego kursu, wiesz, i wiedziałem wtedy, że to mi będzie trwać 2-3 lata, mi skończyć tego, bo to jest bardzo dużo pracy. I ja tak zrobiłem, że każdy miesiąc przez właściwie 2 lata jeden film włożyłem tam, tego kursu i już po 2 czy 3 epizodów już ludzie zaczynali pisać do mnie. I wtedy zdecydowałem, że mogę zrobić biznes z tego i startować własną firmę. Mega. Że to... A czemu Beckhoff?
Bardzo łatwo. Dlatego, że oni dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, bo teraz już inne są konkurenty, co mogą to samo robić, ale wtedy, jak zacząłem z nimi pracować, to oni byli te, co najłatwiej było dla mnie, co miałem background w IT, przejść na OT, bo oni dali mi te możliwości robić to, co ja robiłem w IT, w OT, wiesz. Na przykład, co ci mówiłem, jedną rzecz, to mówię ci version control z Git na przykład, co? To było już budowane w back-offie, nie musiałem ekstra licencji kupować. Wiesz, te problemy to są w OT, że musisz to kupić, musisz tamto kupić, zanim możesz to. Tak. I wiesz, takie coś jak Git, to ja mam dla mnie to jest, ja uważam, że to pewnie, że to powinno być wbudowane, oczywiście. Wiesz? I nauczyłem się później, jak nie używałem back-offa, że nie jest tak. Wiesz, na przykład weszłem w Allen Bradley i tam nawet nie miałem możliwości tego robić. Wiesz, z Gitem. Okay. Mogłem, ale musiałem inną firmę używać i płacić im, wiesz, dużo pieniędzy miesięcznie, tylko żeby to używać. I dla mnie to tak, wiesz, z IT to ja już ten Git już używam, wiesz, kiedy 20 lat, już nie 20, ale 15 lat i version control to przecież z lat 90 przecież ludzie używali i przed tym. I żebym odpowiedzieć na twoje pytanie, to po prostu było najbliżej, wiesz, IT, ten back-off. Okej, fajnie. A powiedz mi, teraz jak masz klientów z całego świata, to ty tam musisz być fizycznie, czy to zdalnie też programujesz? Jak to wygląda? Jadę fizycznie, spróbuję jak na mało jechać, bo wiesz, z rodziną, z żoną, wszystko to, wiesz, czysty w tej industrii automatyki, to wiesz, wiesz jak to jest, jechać i siedzieć tam na jakimś oponie czy coś i pracować, wiesz, coś takiego, nigdy bardzo niewygodne rzeczy, ale na większa część to z domu pracuję i na większa część z domu. Teraz ja pracuję w takim, mam taki proces i ja próbuję o tym gadać na YouTubie też, ale mam taki proces, że żebym mógł testować as much as possible lokalnie w moim komputerze, wiesz. I to, żebym nie miał tą dependency na wszystkie te rzeczy, co są potrzebne. I właśnie jest bardzo dużo możliwości dzisiaj z te tooling, co można robić. Dlatego to mam te możliwości po prostu, że większa część systemów mogę zrobić w domu i testować większą część z domu. Okay. Co nie mogłem, wiesz, 20 lat temu nie miałem tej możliwości. I to jest jedna rzecz, co ja bardzo dużo rozmawiam na moim YouTubie i ja robię ten open source troszkę też, co jest automated testing. To wiesz, jak możesz pisać testy, żeby to automatycznie mógłbyś je execute. I znajdziemy to na twoim YouTubie. Później tutaj się wyświetli też YouTube do Jakoba, żebyście też widzieli. W opisie będzie też link do Jakoba YouTube'a. Właśnie, bo w ogóle tak... Tylko to będzie po angielsku. Do ciebie dostaliśmy od Piotrka Ostrowskiego z firmy CSEG, bo też z nim nagraliśmy wywiad. I tam właśnie Piotrek wspominał, że ich jest dwóch, prawda? Wspólnik, który bardziej gdzieś tam jeździ, podróżuje za granicę, a on to tutaj zdalnie pracuje. Stąd też to moje było pytanie, prawda? Jak ty sobie z tym radzisz jako jedna osoba? Tak, i dzisiaj, wiesz, masz bardzo lepsze tooling i opportunities, żeby to, masz te technicalities, wiesz, jest dużo łatwiej dzisiaj niż 20 lat temu, żeby pracować remote. Tak, to co mówisz, że teraz jednak te zdalne dostępy już jest, żeby gdzieś tam zdalnie dostać się do maszyny, jest już łatwiej. Jakob, pewnie jako już doświadczony automatyk, osoba, która pracuje tyle lat w branży, masz jakieś ciekawe historie, jakieś fuck-upy, jakieś crashe, pracowałeś przy jakichś pewnie ciekawych technologiach. Możesz coś o tym powiedzieć więcej? Jakieś kilka ciekawych takich historii? Mam jednego klienta, bardzo fajnie, bo ja pomagam im, wiesz, ja wchodzę czasami w projekcie, gdzie już, wiesz, pracują ludzie bardzo długo, 20 lat, może 30 lat, wiesz, wszystko jest bardzo zdecydowane, jak się ma pracować. I jedna rzecz, co mi naprawdę siadło w głowie, u jednego klienta byłem i oni mi pokazywali, jak oni robią swoje, version control, jak oni, wiesz, robią wersję jednej maszyny i potem jak oni to odkładają i wiesz, jak nową maszynę robią, czy nową wersję tej maszyny, jak to, wiesz, wszystko odkładają i oni wszystko to po prostu, te projekty, wszystko
włożyli w folder i potem do zipa zrobili i wiesz, i to cały czas tak robili to z tą maszyną. I to przez parę lat tak robili i tylko ten jeden projekt, tylko ta jedna maszyna była, wiesz, totalnie mieli taki external hard drive, że to było chyba 6 czy 7 terabajtów, tylko jeden projekt, wiesz, to ogromnie było informacji. Ja mówiłem, chodź, wiesz, przerobimy to na Gita, na version control i zrobimy z Gitem i zobaczymy, jaka różnica będzie, bo wtedy będziecie mieć całą historię od początku i wszystko tylko będziemy, wiesz, i ja tam zrobiłem taki malusieńki program, co tylko wziął wszystko tą informację i włożył to w Gita. I to, co było, już nie pamiętam, 6 czy 7 terabajtów, no bardzo dużo, bo nawet pamiętam, mieli specjalne twarde dyski tam położone, tylko na jedną tą maszynę. To wszystko, wiesz, ten git ignore włożyłem, żeby wszystko, wiesz, to version control ignorowało i tylko włożyło to, co jest potrzebne. I to, co było 6 czy 7 terabajtów, wyszło niecałe 10 megabajtów. Wiesz, to z całą historią przez wszystkie te lata. I wiesz, ja to mówiłem im, że to jest naprawdę no, ważne, że używacie ten Git. Jeśli macie to możliwości, co mieli. Wiesz, dałem im trening tam, żeby to, jak to działa, jak to wszystko, wiesz, i od tego tylko używają to. Okej, teraz tylko używają już tego Gita, prawda? Tak, tylko używają tego Gita. Że to była taka... Możesz powiedzieć, bo teraz pomyślałem sobie, że nie każdy może wiedzieć z naszych odbiorców, czym w ogóle jest Git. Czym jest wersja kontroli. Czy możesz to trochę jakby powiedzieć o tym szerzej, czym to dokładnie jest? Tak, szerzej. To jest Git jest version control system, to jest specyfikalnie zrobione, żeby trzymać różne wersje twojej software i żeby po prostu trzymać, wiesz, jak zrobisz jakąś change, żebyś wiedział, co zrobiłeś i keep track of it. Nie wiem, jak to po polsku przetłumaczyć, ale to jest system, po prostu, jeśli dzisiaj pracujesz z twój software i ty ją, wiesz, chcesz nową wersję zrobić i ty ją kopiujesz, wiesz, i kopiujesz i gdzieś na jakimś twardym dysku odkładasz czy coś. Git jest specyfikalnie zrobione, żeby na ten problem, żeby to handlować po prostu. Dokładnie, czyli też łatwiej będzie pracowało się dla kilku osób przy jednym projekcie, bo każdy widzi, jakie są zmiany naniesione na projekt, prawda? Praktycznie w czasie rzeczywistym. Absolutnie 100% zgadza się, ale chcę powiedzieć, że ja używam Gita nawet jak jestem sam na projekt, to używam. To dla mnie sam, żeby trzymać, wiesz, co ja robiłem, i czasami ja muszę, wiesz, coś włożę w maszynę, co nie działa, jak chcę, to muszę, wiesz, zmienić ten software, co było wczoraj. To wiesz, to mogę łatwo pójść z powrotem, jak wszystko to wyglądało wczoraj. No, to jest bardzo dobre. I muszę powiedzieć, że ten Git to nie jest pierwszy czy coś, to wiesz, Git jest zrobiony z tej samej osoby, co Linuxa zrobił, to Linus Torvalds, ta sama osoba. Ale dużo innych systemów było. Już version control, ta koncepty, jak to robisz, to już wiesz, z lat 70. na pewno jest. I powiedz mi, dużo firm z twojego doświadczenia, każdy powinien mieć w firmie wprowadzone taką wersję kontroli? Każdy. Ja naprawdę nie mogę, to jest naprawdę jedną rzecz, absolutnie nie mogę widzieć no, jak się mówi, reason. Dlaczego nie, czemu nie powód, dlaczego you shouldn't do it. Bardzo każdy. I to nawet jeśli, wiesz, nie chcesz, żebyś to używał u klienta, to dalej możesz to internally możesz to używać i jak ty eksportujesz twoją software, to wtedy, wiesz, nie musisz to używać, ale w środku twojej firmy absolutnie powinieneś to używać. I co więcej, jeśli masz platformę, co to masz wbudowane, na przykład w back-offie, to wiesz, to ci nic nie kosztuje. No tak, tylko, że to nic nie kosztuje, że to jest no reason not to use it. To jest naprawdę Duży odsetek firm nie ma tego wprowadzonych? Tak, ja muszę ci, na przykład 15 lat temu, to muszę ci powiedzieć, że prawie nikt nie używał to. W software to część ludzi używa. Dzisiaj to jest prawie 100%. 100% w IT. Już dawno temu nie wiedziałem, co ktoś nie używa. Ja bym powiedział, już 100% używa w IT Git. Ale ja bym tak powiedział, trudno mi powiedzieć, ale bym powiedział tak 50%, gdzie są od moich klientów. Ale ja wiem, że do mnie się szukają te klienci, co są ciekawe i co chcą to wprowadzić. Wiesz, może jest więcej, może jest mniej, co nie mają to w świecie.
Okej, a takie wiesz, pytanie mi przychodzi na myśl, czy to są teraz duże koszty, żeby taką kontrolę wersji wprowadzić w firmie? Wiesz, mi chodzi, czy ta firma naprawdę musi się liczyć z dużymi kosztami, żeby do siebie... Jedyny koszt, co jest różny niż co robisz dzisiaj, bo dzisiaj i tak musisz mieć gdzieś, gdzie masz wszystkie te software, co nie? Musisz mieć to miejsce dzisiaj, że to nie ma różnicy. Będzie nawet mniej ci kosztować, dlatego że ta version control jest bardzo efektywna, wiesz, jak używania twardego dyska czy storage. Ale jedyny koszt, co tak wiesz, ja wiem, co widziałem, jak ja wprowadziłem to w firmach, jest po prostu trening ludzi, wiesz, jak to używać tego Gita. Bo ludzie, to jest nowe i to wiesz, ludzie muszę się przyznać, że Git, wiesz, nie jest super łatwo używać. Jak się nigdy o takim rzeczy nie słyszało, to wiesz, pierwszy raz jak widzisz Git, to widzisz takie commit, push, pull, merge conflict, takie wszystkie te słowa, co tak ci wychodzą, co nie? Tak. I tak jak ja pamiętam, jak to pierwszy razem używałem, to tak myślałem, co to jest? To jest okropne przecież, wiesz. Teraz jak to używam, to nie mogę wyobrazić sobie życie bez, wiesz, tak jest, ale wiem, ale rozumiem ludzie, co wchodzą teraz, wiesz, używają to, że to jest po prostu trudno zacząć z tym, niestety. No bo trzeba też zmienić trochę przyzwyczajenia pracy dla ludzi, a to jest największy problem. Te nawyki trzeba zmienić jednak, prawda? Żeby on to mógł wysyłać po każdych zmianach, trzeba to wysłać na wersję kontroli, prawda? I tak dalej. Tak jest. Ale czysty, teraz ja byłem u bardzo dużo ludziach, kto treningowałem i pokazałem i mam to w moim YouTubie też, ale czysty wychodzą na to na koniec i mówią, wiesz, dlaczego ja tego nie używam wcześniej. W ten sposób. Czy tą wersję kontroli, ten Gita można, to trochę zastępuje backup? Bo to taki backup jest, prawda? Ale czy byś polecał robić dodatkowy backup jeszcze? Czy to już też jest taki backup też? To jest Git nie mówi ci nic o gdzie twój kod wkładasz. To możesz włożyć, ty możesz mieć ten Git repository, gdzie wszystkie to, wiesz, informacje wkładasz. Może być na twoim twardym dysku, może być na network folder gdzieś, może być w the cloud, jak GitHub, czy GitLab, czy coś takiego. Nic nie mówi, że ty możesz to włożyć gdzie chcesz, że to może ci działać jak backup, jeśli włożysz to, wiesz, gdzieś, gdzie robisz backup z tego. Ale to jest tylko backup, jak się to mówi. Normalnie dlaczego ludzie używają Git jest dlatego, że chcą pracować więcej niż jedna osoba, że naturalnie ty wkładasz to gdzieś, gdzie jest accessible dla więcej niż jednej osoby, jak na network folder czy something. W ten sposób. I teraz jakby trochę wrócę do tej historii, co mówiłeś wcześniej, prawda? Że klient miał te dyski tam gdzieś 7-10 terabajtów, a później ty zrobiłeś tą kontrolę wersji i nagle tam wyszło 10 megabajtów, prawda? Ogromna różnica. Właśnie skąd ta różnica wynika? No, bardzo dobre pytanie. Bo co oni zrobili, że oni wzięli cały ten projekt. I ten projekt był tylko parę megabajtów, wiesz? I każdym razem, co coś zmienili w tym projektu, wiesz, każdym razem, co coś zrobili copy-paste, nie wiem jak to po polsku, no, wiesz, i cały projekt, wiesz, i to robili. I nawet jak tylko malusieńką różnicę zrobiłeś, na przykład nawet jak tylko zmieniłeś, wiesz, coś malusieńkiego, one line of code, wiesz, coś malusieńkiego, że coś logi. Zmieniłeś coś malusieńkiego, kopię zrobiłeś całego projektu od nowa. I wiesz, z Gitem to tak jest, jak program otworzysz, jak masz project, to większa część the files, co są tam, to nie są nawet coś, co musisz, version control, dlatego, że kurczę, teraz miksuję polskiego i angielskiego, przepraszam bardzo, te słowa są trudne po polsku. Ale większa część wszystkie te files to instalujesz jak cały twój development environment instalujesz, że tylko malusieńka część tych, właściwie tylko ten sam kod i te konfiguracje IO, wiesz, te do motorów, te konfiguracje, wszystko to musisz trzymać, wszystko inne nie musiałeś, ale oni wszystko wzięli, włożyli w ten folder i każdym razem kopiowali i wiesz,
robisz to parę razy, wiesz, nawet po parę miesiącach, to szybko, bardzo szybko rośnie. Te 7 terabajtów, to naprawdę tych zmian było tak dużo, bo to cały program musieli kopiować. Tych kopii było... Ale największa problema nie było te terabajty. Wiesz, to nie to, co mnie nie denerwowało, nie będę używał słowa denerwowało, ale największe problema jest, że wiesz, oni mieli te 2000-3000 folders z tymi programowali, ale wiesz, bardzo trudno dla nich było z powrotem chodzić. Jeśli chcę to czy tamto znaleźć, której wersji mam tego używać. A w Gitie to wiesz, w Gicie to masz całą tą historię. Możesz wybierać select any file, możesz tam wybrać i możesz całą historię widzieć, co się stało przez te ostatnie 5 lat tego aplikację. A ten flexibility nie masz, jeśli tak manualnie robisz. Bo Git jest właściwie zrobiony specyfikalnie, żeby te problemy atakować. Świetnie. Ale wtedy na przykład jak Tomasz Beckhoff ma swoje oprogramowanie, prawda? Do trzymania tej kontroli wersji. I to nie jest nigdzie w chmurze, czy to w chmurze też jest? Możesz w chmurze włożyć, jeśli chcesz, ale to Beckhoff to jest, jak się mówi po polsku, transparent. Oni mówią, używaj co chcesz. Wiesz, Beckhoff jest wyintegrowany w Visual Studio. To jest taki bardzo popularny development environment, co się w IT World używa. Oni mówią, używać co chcesz. Nawet nie musisz Gita, możesz używać inny. Jest na przykład Subversion, to jest ten, co się używało przed Gita. Możesz używać Subversion. Oni mówią, wszystkie te files włóż je gdzie chcesz. Możesz je włożyć na twoim komputerze tylko, ale możesz je włożyć w cloud, możesz je włożyć na network folder w twoim firmie. Jeśli nie chcesz cloud używać, dużo klientów mam, co nie używają cloud, bo się boją, wiesz. Wszystko trzymają w firmie i nie ma problemu. Git jest, jak się mówi, agnostic. Nie wiem, jak to po polsku. Ale, czyli jest bardzo jakby elastyczne to narzędzie, że możesz sobie, klient podpasuje pod siebie, prawda? Gdzie, co, jak chce trzymać, prawda? Więc i pamiętaj jedną rzecz, to elastycznie, to jest bardzo ważne słowo, co dopiero mówiłeś, elastyczne. W ogóle, wiesz, dlatego ja lubiłem bardzo w IT pracować, bo tam, wiesz, bardzo dużo ludzi pracuje tam i bardzo duży ideas. Jak po polsku idea jest? Idea, pomysł. Pomysł. Bardzo dużo ludzi pomysły i dlatego te wszystkie te tools jak Git, wiesz, wychodzi z bardzo dużo pomysłów i wiesz, to ludzie jedną rzecz bardzo robili i się uczyli. Nie, to nie jest dobrze, to nie jest dobrze. I to właśnie dlatego z tego wszystkiego te tools w ogóle wychodzą. Nie tylko Git, tylko generalnie z IT. I dlatego, Teraz większość firm ma w swoim portfolio też kontrolę wersji, jest sterowników i tak dalej, czy jak to wygląda? Nie większa część, nie, ale teraz wiesz, nowe platformy wychodzą, na przykład ten Siemens wychodzi z takim, czysto się nazywa Semantic AX, tam jest już wbudowany Git, Codesys, tam też wychodzą z takie Codesys Go, to będzie też plain text files, żadne problemy z Gitem, nowsze platformy absolutnie, a wszystkie inne to albo włożyli to później, dlatego że zrozumieli, że teraz ludzie automatyki zaczynają używać Git. To wiesz, musieli jakoś to włożyć na to. Ale albo third party, to znaczy inne firmy to sprzedają, żeby nakładają. Tylko to wtedy, wiesz, masz więcej programów musisz instalować i jeszcze masz koszt. To i tego nie lubię, wiesz. Ja uważam, że takie fundamentalna rzecz jak Git wszyscy powinny mieć z out of the box. Wow, ciekawe, bo tak szczerze jakoś nie spotkałem się z kontrolą wersji w automatyce przemysłowej, więc dla mnie to jest taka nowość, i to zależy bardzo dużo. W IT wszyscy to mają, prawda? Tak. Nie. Z moich klientów to teraz wszyscy mam, albo dlatego, że mieli już, albo ja po prostu mówiłem, że musicie to, żebyśmy dalej pracowali. I czasami, wiesz, czasami ludzie mówią, świetnie, wiesz, chcemy się nauczyć, opowiedz wszystko, pokazaj wszystko, mów, jak to wszystko robisz, jak to wszystko działa. Czasami mam ludzie, co niepotrzebne, nie chcę, to ja nie robiłem to, te ostatnie 20 lata tak. I to wiesz, po prostu ten proces troszkę dłużej trwa wtedy. Czy widzisz jakąś zależność pomiędzy ludźmi, firmami, które chcą zmian, a które są takie oporne? Czy to jest zależność bardziej, nie wiem, chodzi o kraj, czy jakieś inne zależności? Czy nie Amerykanie na przykład bardziej chętni
Nie o kraj, to nie. I nie o jak stare są ludzie, czy wiesz, młodsi, czy starsze, nie o to, tylko bo ja bym widział też młodsi ludzie, co mówił, nie potrzebne to i że nie, ja wiesz, nie chcę nawet powiedzieć nic generalnie o tym, bo to jest bardzo różne, ale od razu czuję, jak rozmawiam z ludźmi, jeśli to będzie firma, co jest otwarta, żeby patrzeć na, wiesz, jak można robić inaczej. W ten sposób, już to wyczuwasz, prawda? Wyczuwa się człowiek tego i to jest taki trening, co się robi, wiesz, wyczuwać ludzi. Ale i dlatego ja lubię tu, wiesz, automatykę, ja uwielbiam pracować w automatyce, bo to tak dużo różnych ludzi i to najlepiej z automatyką, wiesz, i to jest generalnie teraz, żaden z Gitem czy version control, generalnie lubię automatykę, dlatego że są bardzo dużo różne ludzie, wiesz, w IT to wszyscy programowali, co nie? I to bardzo dużo na programowanie. W automatyce to są ludzie, ja czasami jestem, wiesz, takie mądre ludzie spotkam, no naprawdę jest takie mądre i zdolne ludzie spotkam, co nie tylko, wiesz, co programują, ja najwięcej pracuję z programowaniem, wiesz, i takie rzeczy, ale co też z elektryką i jak wszystko to robić i mechanikę, wiesz, jak robią te CAD models, jak to wszystko wychodzi, wszystko i potem programują to i ludzie, co są bardzo więcej, wide, jak się mówi, wiesz, co dużo więcej umią w innych domains. Szeroki taki zakres umiejętności, prawda? Tak. Ja uważam, że to jest właśnie świetnie z matematyką, że ludzie, większe, ExtraLife to system pozwalający na zdalne zarządzanie sterownikami m.in. bram, rolet czy oświetlenia. Dzięki aplikacji mobilnej użytkownik może zaplanować sceny oraz kontrolować urządzenia z każdego miejsca na ziemi. Dziś prezentujemy kontroler EFC01. Jest to urządzenie pełniące funkcję jednostki centralnej, która integruje sparowane odbiorniki, czujniki i nadajniki ExtraLife. Tak stworzona instalacja może być zarządzana przy pomocy aplikacji na Androida lub iOS. Aktualnie do oferty firmy Zamel dołącza nowa linia produktów kompatybilnych z kontrolerem EFC01. Jest to szeroka grupa asortymentu stworzona z myślą o sterowaniu ogrzewaniem. Jakub, jeszcze jakieś historie masz w zanadrzu? Jakieś... mam takie... mam takie fajne i mniej fajne. Raz takie to byłem u klienta, niestety nie mogę powiedzieć imię, ale to było w środku nigdzie, jak in the middle of nowhere. To było największy człowiek był 400 kilometrów od nas. To wiesz, to było bardzo, możesz sobie wyobrazić może co to jest, a to było bardzo daleko, najbliższe miasto było 400 kilometrów od nas i potem na drodze te 400 może 2-3 osoby były. I naprawdę i instalowaliśmy, jak się nazywa po polsku, nie wiem, drive i motor, wiesz, żeby podłączyć siebie kablem. Sterownik, drive i motor, jak motor po polsku? Silnik. Silnik. I ten kabel nie podłączyliśmy porządnie, tylko tak, wiesz, ten, co instalował, nieporządnie podłączyliśmy, włączyliśmy to i to się zaczynało paleć. I wiesz, szybko włączyliśmy to. Normalnie ogień? Ale tak ogień był? Ogień, wszystko, ale bardzo szybko wszystko poszło, wiesz, od razu zgasiliśmy wszystko i tak, o kurczę, i tak myślałem, że przecież nowe części tutaj potrwa nas tygodnie na pewno zanim będziemy, a musimy to dzisiaj musi działać. I jakoś szczęście to wyczyściliśmy, bo wiesz, nic nie wiedzieliśmy, co będzie działać, bo wiesz, wszystko od prądu od razu odłączyliśmy, co nie? Wyczyściliśmy i to wszystko tak, normalnie pamiętam, tam stałem tam i szorowałem to wszystko, żeby to ładnie wyglądało i potem podłączyliśmy porządnie, wszystko ładnie to zrobiliśmy i tylko myśleliśmy, mam nadzieję, że działa. I działało, jakie szczęście mieliśmy. Działało? I to działało. Wow. I to już, ta aplikacja już jest tam parę lat i wiem, że dalej działa. Że to, i funkcjonuje, działa wszystko, tak? Ale wiesz, to z automatyką, to właśnie tak myślałem, że to takie rzeczy, co wiesz, normalnie to jak się coś popsuje czy coś, to masz, wiesz, normalnie to masz jakieś miasto czy coś blisko, że możesz, wiesz, nowe części znaleźć. Dokładnie. A tutaj to naprawdę się tak troszkę bałem, wiesz, że może... I to były twoje początki, czy już gdzieś tam później? W środku, tak? Parę lat temu, że niedawno temu, ale wiesz,
ta praca elektryka była, ten elektryk, co tam pracował, ja nie wiem skąd go dostali, ale miałem takie odczuwanie, że znaleźli kogoś w tym mieście tam niedaleko, ktoś, co może elektrykę nie znał, wiesz, i to tak... wiesz, jak to jest, jak się jedzie, pracuje z automatycznie, to nigdy nie wie, co się dostanie. Oczywiście. To była ta historia z tych niefajnych. Tak. No i tak... Nie, no w ogóle automatykę ja bardzo lubię, że większa część historiów jest fajnie, bo dużo ludzi się spotyka i to, wiesz, nie tylko technika, tylko wszystkie te klienty i to, wiesz, ja lubię, ale inaczej inną rzecz, co tak, co jest blisko z tego, co ja rozmawiam z version control, jedna rzecz, co też mam, co ja próbuję wprowadzać do automatyki, jest automated testing. Nie wiem, jak to po polsku, ale to, wiesz, bardzo jest popularne w automatyce, to wiesz, maszyny się testuje, piszesz ten kod i wszystko, co masz robić i testujesz na maszynie, co nie? To jest najwięcej automatyków tak robią i tylko testują manualnie. Absolutnie powinieneś tak robić, ale w IT się też bardzo dużo pracuje z automated testing. To znaczy, że piszesz tests i oni automatycznie testują twój program, wiesz, testują twój logic, że wszystko jest, wiesz, że jeśli na przykład jeśli ktoś naciśnie jakiś guzik, że powinien alarm się włączyć, czy coś takiego, wiesz, i możesz automatycznie pisać te testy. I to jest czegoś, co ja widzę, jest, wiesz, teraz zaczyna wchodzić w automatyce też. I to jest coś, co ja próbuję więcej ludzi zaczynać. I ja pracuję z takim czymś, to jest, nazywa się TC Unit, to jest open source, taki program, żeby napisać te automatyczne testy w backoffie. I mogę ci później, po tym wideo, mogę ci wysłać link do tego, jeśli chcą ludzie interesowani są z tego i tam... Wrzucimy ten link w opisie. Tak, i to ja myślę, że to jest bardzo interesujące i bardzo duże możliwości w automatyce teraz. I mam nawet klienty, to mówię to teraz dla ludzi, co się uczą, powiesz, że jeśli ludzie chcą się uczyć i chcą nowe możliwości dostać, że jest z pracami wszystko, bo dużo moich klientów, jak się mówi po polsku, requires, mówią, że musimy to mieć, wiesz, bez automatycznych testów nie będziemy cię zatrudnić. I czym jest ten automatyczny test? Jest to test, który może o tym powiedzieć coś więcej? No, to na przykład, wiesz, jak piszesz kod, to wiesz, na przykład piszesz, nie wiem jak to po polsku, function block, czy function, wiesz, funkcję, to masz na przykład jakieś input i output. Mówisz, z tym input to ja powinien dostać ten output. Dobra. I automatyczne testy po prostu wtedy możesz sobie pisać test, co testuje tę funkcję, co piszesz. Że mówisz na przykład, że wiesz, jeśli ten guzik jest włączony, ktoś nacisnął ten guzik, to out powinien być, że alarm się włączył, czy jakiś motor się ma włączać, czy coś takiego. I ty możesz pisać te testy, żeby było automatycznie, że ty możesz je automatycznie znaczy, że możesz je execute, że możesz po prostu wszystkie testy automatyczne i zamiast manualnie testować wszystko w maszynie, to możesz część tych testów włożyć automatycznie i to normalnie wtedy całą maszynę możesz testować w parę sekundach. I to jest bardzo ważne. Na przykład ja mam parę klientów, co mają tysiące tych testów i wiesz, jeśli zmienisz coś w the code, jeśli coś zmienisz, to szybko możesz te testy execute i tylko patrzeć, że nic nie zniszczyłeś. Wiesz, że ta funkcja, co dalej jest dalej. I to jest więcej się to ważne robi. To na moje największe klienty to mówią, że tylko zatrudniamy ludzie, co pracują z automated testing. Wow, bo że to ja mówię teraz właśnie... Game changer, prawda? Ale wiesz, game changer może w automatyce, ale w IT to się już to robi przez 25 lat i wiesz, więcej, że to ja po prostu tylko wziąłem wszystko, co... Ja nic sam nie wymyśliłem, wiesz, ja wziąłem, co ja robiłem w IT i patrzę, jak ja mogę to robić w automatyce. Świetnie, no naprawdę, to jest to, co mówisz, że jednak dużo problemów można ominąć, prawda, przez te automatyczne testy. Że nie trzeba to na maszynie testować fizycznie, tylko piszemy sobie kod i sprawdzamy, czy dobrze jest program napisany, prawda?
Tak. I to właśnie o to chodzi. I to właściwie to jest jedna reason, dlatego że mogę pracować w domu teraz, bo ja bardzo, bardzo dużo mogę testować z domu. Ja mogę, wiesz, wszystkie logic i wszystko mogę napisać testy i tylko patrzeć. Robi program to, co ja myślę powinienem robić. Wiesz, ja mogę testy pisać i teraz to też daje możliwości moich klientów, bo wiesz, dużo klientów mają młodszy ludzi, co są, wiesz, pracują z domu, nie chcą iść nawet do the office i też dużo z tym pracują teraz, żeby, wiesz, jak piszą jakieś nowe funkcje, to też robią te testy automatycznie dla nich. Okay, ale całkiem inaczej się pracuje. No tak, ale też musisz mieć, jak w domu robisz te automatyczne testy, to musisz mieć dostęp do tego oprogramowania, prawda, danej firmy, więc zdalnie się łączysz, tak, z maszyną, pobierasz tutaj, a nie, nawet w kontroli wersji nie, to wszystko możesz lokalnie. To ja tylko mówię, że te automatyczne testy, one nie są replacement, nie wiem jak to po polsku, nie są replacement dla manualne testy, to jest komplement, wiesz, że to jest, dalej robisz twoje testy na całą maszynę, wiesz, musisz mieć, wiesz, jak masz te motory podłączenie, masz wszystkie te sensory, wszystko, wiesz, to musisz testować, że wszystko jest porządnie połączone i tak, ale automated testing jest komplement na to. I to bardzo duże możliwości daje. Teraz mam na przykład klienta, zaczynaliśmy budować jedną maszynę i budujemy teraz, będzie 10 maszyn na koniec następnego roku i prawie wszystki kod jest napisany z tych automated testing. I to jest bardzo fajnie, bo wtedy jak włożymy to w nową maszynie, to szybko możemy tylko, wiesz, nacisnąć na ten guzik i wszystkie, mamy ponad 1000 testy i te wszystkie 1000 testy przechodzą, wiesz, szybko i patrzymy, bo to by nas miesiące trwało, żeby to stestować, a tutaj parę sekund tylko trwa. Ale to, wiesz, ważne, że zaczynasz z tym od początku myśleć o tym i to jest something, co ja uważam jest bardzo, bardzo ważne i co więcej i więcej wchodzi w industry i to jest czegoś, co wychodzi z IT industry bardzo dużo teraz do nas. Świetnie. W automatyce. A powiedz mi, Jakub, czyli już firmy, które nie mają tego automation test w swojej firmie, to jest ciężko jednak dla nich to wdrożyć, prawda? I jest to problematyczne, absolutnie. Jak od początku nie trzymali się tego i nie robili tego, prawda? Tak, absolutnie. Nie. I dlatego to jest łatwiej dla mnie tłumaczyć dla ludzi, co przechodzą, co poszli z IT na automatykę. Bo oni mówią, my to znamy, wiemy jak to działa, ja już to robię od lata, wiesz. A jak ja wchodzę do firmy, gdzie, wiesz, wszystko jest manualnie testowane, wszystko jest testowane na koniec, wiesz, że już jak maszyna jest zbudowana i wszystko to, wiesz, trudno mi, to muszę od początku zacząć i tłumaczyć, dlaczego musisz to nawet robić. I wiesz, ja próbuję im pokazać na przykład, wiesz, jak inni klienty to robili. Nie mogę wszystko pokazać, ale pokażę, wiesz, ten klient tak robi. Oni mają swoje testy, mają swoje 1500 testy i wiesz, naciskam i masz całą maszynę jest testowana automatycznie i to wtedy oni tak wiedzą, no rozumiemy, wiesz, ale nie, muszę się przyznać, absolutnie, to nie jest czegoś, co tylko wiesz, to tak 5 minut i rozumiesz wszystko i to jest proces bardzo, bardzo długi. Okej. Bo to jest, pracuję z maszyną całkiem inaczej, jak wiesz, co ludzie robią dzisiaj. Ale już właśnie teraz to fajnie powiedziałeś, że jednak inaczej ci się rozmawia z ludźmi, którzy są automatykami, jak kiedyś byli w IT, prawda? Jest łatwiej ci się z nimi komunikować. I też ostatnio mieliśmy rozmowę na targach na Warsaw Industry Week z tam firmami. Też mówili nam o tym, że teraz jakby chodzi o cyberbezpieczeństwo, prawda? Że jeszcze z IT rozumieją cyberbezpieczeństwo na przykład, ale już muszą też wiedzieć, jak to wygląda w automatyce przemysłowej i oni do końca tego nie rozumieją, bo nie są automatykami, prawda? Jest tak trochę, że musi ten automatyk komunikować się z tym z IT i oni siebie trochę nie rozumieją, prawda? 100%. I właśnie to bardzo ważne, co mówisz, że to nie jest tylko w jedną stronę. Teraz ja mówię, że ja gadam jak IT są te mądre, a te OT. Absolutnie nie. Ja właściwie w drugą stronę. Ja często spotkam ludzie, co wchodzą w IT, zaczynają pracować w OT i co bardzo dużo rzeczy nie rozumią. I nie rozumią, że ta maszyna nie będzie
podobna z tego, co przedtem rozmawiałaś, bo to będzie maszyna, co wiesz, jeśli będzie problem o 1, 2 w nocy, to wiesz, ty będziesz musiał naprawiać i pomagać, tak. Wiesz, i jak pracujesz, żeby to jak najłatwiej było, żeby to robić, takie rzeczy. Dokładnie. I że to absolutnie, ja po prostu lubię automatykę, dlatego, że ja uważam, że są bardzo dobre i źle, i złe rzeczy w obydwoich światach, wiesz, że w automatyce ja bardzo lubię, bo naprawdę jest łatwo tylko czegoś zacząć, wiesz, zrobić i żeby tylko działało, wiesz, i wszystkie te programy, co instaluje się, wszystko, to właściwie normalnie to wszystko tak działa. W IT to było zawsze troszkę więcej pracy i takie, wiesz, dużo manualne rzeczy. Ja lubię tam automatykę, dlatego, że wiesz, IT i OT, obydwoje mają bardzo dużo fajnych rzeczy. Ja lubię, jak to się razem jakoś wszystko to składa. Świetnie. Ciekawy jestem właśnie, bo to co mówisz, że jakby też ten automation test, jakby nie jestem programistą i nigdy nie byłem programistą, ale jestem ciekawy, no jak to u nas jest też w Polsce, prawda? Jak firmy na to się zapatrują. Ja ci mogę powiedzieć, że nie, są polskie, wiem jedną polską firmę, co używa te automatyczne testy, że są w Polsce. Ja na pewno nie jedyna. Czyli firmy, które to mają, są mega zadowolone, prawda? Absolutnie. Ale teraz, żeby to wprowadzić do firmy, prawda, która już gdzieś tam są maszyny i tak dalej, to jest to już duży koszt, prawda? Jak to wygląda tak właśnie? Bo przy kontroli wersji mówi, że to nie jest taki duży koszt. Większy koszt jest pracowników, żeby przeszkolić, prawda? A w tą stronę automation test, jak to wygląda? Tak samo. Bo tylko, że ten automation test, ja bym powiedział, że to jest nawet dłużej, no jak się to mówi po polsku, większy leap of faith, większy step, więcej pracy, żeby to w to wejść. Bo ja wiem, ja nie robiłem automatyczne testy przez większą część mojego życia, ale nawet jak zaczynałem, to tak myślałem, kurczę, to teraz tyle pracy, będę musiał te testy jeszcze pisać, wiesz, muszę to, zamiast po prostu tylko testować to na koniec, na maszynie, wiesz. Ja myślałem i tak myślałem, ale potem miałem projekt, gdzie mój klient mówił, nie, musisz te automatyczne testy, nie mogę powiedzieć, jaki klient, ale bardzo specjalny klient, gdzie właściwie nie miałeś drugą szansę. Musiało działać na pierwszej okazji, wiesz. Wow. Bo to taka aplikacja, co robili czegoś, co, wiesz, albo będzie działać na pierwszym try, albo nie będzie działać i wtedy, wiesz, nie będą żadne pieniądze. No tak. Miałeś jedną szansę. No, jedną szansę i to musiałem automatyczne testy pisać przed i wiesz, i wtedy jak to robiłem, to myślałem, kurczę, jakie to jest dobra rzecz, dlaczego to nie robię na wszystkie inne projekty. Wow. I to się zmieniło, że quality, tak dużo lepiej się robiło, tak dużo mniej bugs mam teraz z porównania. Jest ogromna różnica. Ale wiesz, nawet ja, co byłem w IT przez bardzo, bardzo dużo lata, nawet ja długo to, wiesz, trwało zanim to weszło we mnie i ja zrozumiałem, jaka to jest fajna rzecz, że wiesz, z tego rozumiem, że ludzie, co nie pracowają z IT i wchodzą w tego, wiesz, dla nich na pewno jeszcze dłużej będzie trwać to, wiesz, żeby to Od czego byś polecał zacząć dla młodych automatyków, osób, które chciałyby w tym kierunku się kształcić? Od czego byś polecał, żeby zaczęli naukę? To wiesz, to jest bardzo trudne, bo ja tak, ale to jest dobre. I wiesz, ja nie mam answer, bo ja tak myślę o tym dużo, wiesz, naprawdę myślę o tym, bo ja wiesz, mam mój kurs na YouTubie i mówię, że ludzie powinny tam patrzeć, ale ja rozumiem też, że bardzo ważne jest, żeby wejść w industrię i pracować z projektem, żeby się, bo to jest jedna rzecz, teorię się uczyć i całkiem coś innego, pracować z pracą. I ja mówię, że najlepiej jest, jeśli masz możliwość obydwoje robić naraz, wiesz, wejść w pracę i teorię mieć at the same time. Że to jest trudne. Ja robię te rzeczy na YouTubie, żeby uczyć ludzi, ale ja wiem z my own experience, jak ja pracuję, ale też jak widzę młodsi ludzie, co wchodzą, to wiesz, mają może teorię, ale potem jak wchodzą w firmę, to wiesz, dużo rzeczy nie rozumią, jak to, wiesz, apply na pracę. Dokładnie. To, co mówisz. Że ale to też trudno, powiesz, teraz pracy szukać, to wiesz, firmy mówią, chcą ludzie, co już mają experience, czy co mają już teorię i niełatwo jest.
Jakob, masz jeszcze jakąś historię, czy przejdziemy do następnego pytania? Wiesz, mam historię, ale to będziemy, przejdziemy z powrotem na te co nie są fajne. Bo, dobra, troszkę, okay. Ale chciałem ci powiedzieć o mój pierwszy kontakt z automatyką. Okej, wiesz, ciekawe. To jest fajne, bo weszłem w automatykę. Znaczy nie wiedziałem, że miałem wejść w automatykę, ale weszłem w taki projekt i był tam taki osób, co był w automatyce na pewno 30 lat, wiesz już co bardzo długo tam był. I on chciał tam naprawić problem z maszyną i nie chciał mi powiedzieć, co problem. Znaczy mi powiedział, co było problemem, ale wiesz, ja od razu czułem, wiesz, szczuwam ludzie, co nie? Czułem, że on nie chce ze mną pracować i tak czułem, że wiesz, ja nie powinienem tu być, ale wiesz, musiałem siedzieć tam z nim, co nie? Co siedziałem i próbowałem się uczyć i tak czułem od razu, że on nie chce mnie uczyć, wiesz, on chce, to co on zna, to chce trzymać dla siebie, tylko dla siebie. I tak wiesz, i on próbował tą maszynę, żeby startować i ja poszedłem później tam do kuchni, kawę wziąłem czy coś, nie wiem, byłem 15 minut poszedłem, przyszedłem z powrotem, maszyna działa, a ja mówię, a co zrobiłeś? A mówi, ja ci nie powiem. No i wtedy się tak przestraszyłem, bo nie powiem ci, no tak dobrze, bo przestraszyłem się, bo tak myślałem, kurczę, wszyscy ludzie są takie w automatyce, czy to tylko jest, wiesz, no wiesz, i potem tam inny powiedział, że nie, to on, są te ludzie, co tak robią po job security, jeśli wiesz, jeśli on jest jedyny, co zna, jak to się naprawiać, to nikt nie weźmie jego pracę, wiesz, ja tak, troszkę inaczej było w IT, gdzie wiesz, ludzie dzielili z informacji wszystko, no ale i wiesz, i problemem było, że oni nie używali Git czy coś, że ja nie mogłem patrzeć i rozumieć, wiesz, różnica, co zrobił. Ale racja. Że to tylko był mój kontakt z automatyki, że tak troszkę myślałem, że... I to pierwszy kontakt, prawda? Pierwszy kontakt. I tak widziałem to parę razy, i tak myślałem, ta automatyka musi się troszkę zmienić, wiesz, z tego. Ale teraz już z tego doświadczenia już twierdzisz, że jednak większość jest ludzi chętnych do pomocy, tak, czy nie? Tak, absolutnie. Nie, ja lubię automatykę. Bardzo fajne, no jak wy, no fajne ludzie po prostu są w tej industrii. No ty miałeś te pierwsze zderzenie z tą automatyką dość nieciekawe, ale fajnie, że się nie zraziłeś, prawda? Nie, ja wiesz, ja nie działam tak, to było w drugą stronę, że ja myślałem, jeśli wszyscy są tak, to ja chcę to zmienić, tak myślałem, że wiesz, to miałem większą motywację zostać. Okej, fajnie. Ale nie, to nie, on był, jak się nazywa po polsku, on był an exception, on nie był standard, to więcej ludzie chcą się dzielić i najważniejsze, to już mówiłem ci, najważniejsze było, że wiesz, ja weszłem, ja byłem, nic nie rozumiałem, ja tak głupie byłem, myślałem, że to software, ale automatyka to wiesz, software to jest tylko malusieńka część tego czego, wiesz, jak się buduje maszynę, to tak dużo innych rzeczy musisz rozumieć. Okej. Jakob, jakąś fajną historię teraz. Co ty mówiłeś? Nie fajna i fajna. Masz jeszcze ostatnia historia i przejdziemy do następnego pytania. Nie mam żadną specjalną historię, ale generalnie muszę powiedzieć, że wszystkie historie są fajne, wszystkie klienty, wszystko co mam to fajne, bo co ja uwielbiam z automatyką, co ja nie wiedziałem i co ja dla wszystkich młodych ludzi chcę powiedzieć, co myślą, jeśli wejść do automatyki. Jeśli jesteś z IT, czy jeśli nie jesteś z IT, dla wszystkich młodych ludzi, co chcą wejść, automatyka jest świetna, bo to nie tylko, wiesz, te projekty, że wchodzisz, że w fabrykę pracujesz, że produkują samochody czy coś. Automatyka jest wszędzie. Wiesz, ja byłem, wiesz, w projektach, gdzie PLC było w wodzie, wiesz, 100 metrów pod wodzie. Wow. Byłem, gdzie PLC było w teleskopie, co jest, wiesz, 3000 metrów na mountain. Jak mountain po polsku? Góra, na 3000 metrów na górze, wiesz, w Chile, gdzieś na Atacama, wiesz, desert. Byłem i to automatyka po prostu, ja to tak lubię, bo to naprawdę możesz wszędzie wkładać, wiesz, i to możesz nie tylko dużo ludzi, dużo młodzi, co ja rozmawiam, ja spotykam, mam luxury, bardzo dużo młodych ludzi spotykam, ja bardzo lubię z młodymi, bo oni mają, wiesz, takie są ciekawe, takie duże pytania się pytają, ja lubię z nimi, ale dużo tak mi mówią, że ja myślałem, że to tylko fabryka, wiesz, jest brudno i śmierdzi i wszystko, wiesz, tak nie jest. Automatycznie tam też, wiesz, ale
automatyka jest używana w dużo miejscach. Świetnie. Na każdym kontynencie pracowałeś jako automatyk programista? Czy któregoś kontynentu nie zahaczyłeś? Nie byłem jeszcze w Australii, ale czysto inne byłem. Nie byłem w Australii jeszcze. To jeszcze Australia przed tobą. Tak, tylko to jest troszkę, wiesz jak z lataniem jest. Tak, tam jest, nie wiem ile, 30 godzin czy coś takiego. Nie chce mi się. Okay, tak. Nie, nawet jakbym miał okazję, to bym nie. Z lataniem. No bo wiesz, to muszę się przyznać, z automatyką jest problem niestety. Trzeba latać i trzeba instalować, trzeba robić commissioning i wszystko i wiesz, są te momenty, gdzie chce się tylko być w domu po prostu. No, to co mówisz, tym bardziej jak jeszcze już masz rodzinę i tak dalej, prawda, więc człowiek jak najwięcej zdalnie chce robić, prawda? Tak, zgadza się. Jakob, zadam ci takie trochę kontrowersyjne pytanie. Zadajemy te pytanie każdemu, każdej zaproszonej osobie, bo w Polsce jest taki temat trochę tabu, jeśli chodzi o zarobki automatyków, prawda? I jakby często młodzi ludzie przed wyborem tej pierwszej pracy, przed podjęciem decyzji, czy chcą być automatykiem, wiadomo, ich ciekawi, czy będą w stanie zarobić tyle i tyle, czy będą w stanie i w ogóle jak będą wyglądały ich zarobki, prawda? I trochę chcemy to przełamać, ten temat tabu, więc zadam ci tak wprost. Jakie wyglądają zarobki automatyka z twojej perspektywy i z twojego doświadczenia, prawda? Czy możesz powiedzieć coś o tym więcej? Tak, mogę ci od razu powiedzieć, że bardzo zależy, ale generalnie wiesz, jak ja widzę ludzie, co schodzili z IT na automatykę, to generalnie dobrze, niżej troszkę jest zarobka, co nie? Niż zarabiają. Ale teraz to się zmieniło bardzo dużo, specjalnie ostatnie 2 lata, bo wiesz, w ogóle cały ten IT industry jest bardzo zniszczony teraz, wiesz, trudno nawet pracy znaleźć, co nie? Wszyscy te ludzie mieli, wiesz, dużo pieniędzy zarabiali na Google czy czoskie, nie mają pracy nawet teraz i wiesz, w automatyce jest dużo możliwości, więcej możliwości, nawet jeśli mniej płacą. Z tym powiedzieniem ja muszę powiedzieć, że teraz są możliwości, jak właśnie wiesz, pracujesz z takimi rzeczami, jak specjalizujesz się wiesz, wprowadzać IT w automatyczny świat. Muszę ci powiedzieć, że pieniądze są mniej więcej tak samo jak w IT. Nawet dobrze może człowiek zarabiać, jak masz interes w tym i chcesz się specjalizować w takim coś. Ja bym powiedział, że jest bardzo dobra, jak się nazywa po polsku, opportunity, bardzo dobra możliwość teraz na to. Możliwości. Czyli tak z twojego punktu widzenia ci młodzi ludzie jakby nie mają czego się bać w tej automatyce, prawda? Jak będą dobrymi specjalistami, fachowcami, to jakby nie zginą, prawda? Tak. I właśnie. I co dobre jest, jeśli się uczysz troszkę z tych IT rzeczy, to wiesz, możesz zawsze to używać w pracy w IT też, wiesz. Ja rekomenduję młodych ludzi to uczyć się ta automatyka, ale z tej perspektywy IT troszkę, wiesz, wchodzić z tego perspektywy, bo wtedy masz większe możliwości i możliwości lepiej płacą. Te możliwości. Ciekawe, faktycznie. Żeby te trochę dwie branże jakby połączyć, prawda? I być takim troszkę tu, ale tutaj zawsze mieć tą alternatywę. Tak, i ja wiem, że możliwości są, dlatego, że ja dostaję czasami, właściwie teraz każdy tydzień dostaję message na LinkedIn z jakiejś firmy, czy ja znam kogoś, co umie tego i tego i nie mogą znaleźć człowieka na to. Wow. Wiesz, nie mogą znaleźć kogoś, co pracuje na to. I wtedy ja tak myślałem o tym, chciałbym, żeby ludzie zaczęli to studiować i patrzeć na to więcej, bo są możliwości i są pieniądze do zarabiania tutaj. No dokładnie. To co mówisz, że ta branża IT trochę teraz już tak ci specjaliści gdzieś tam nie masz tak dużo pracy, a w tej automatyce jest tego coraz więcej jest automatyzacji, coraz więcej przemysł się rozwija na całym świecie, więc... Tak, ale co jest ważne identify tutaj jest właśnie, że cała ta industria automatyka właśnie się zmienia teraz, że oni będą więcej te tooling z IT używać, wiesz, jak się programuje, jak się kontroluje. I to wiesz, jeśli znasz te rzeczy, jeśli się uczysz to i znasz to będzie ci dużo łatwiej znaleźć, nie tylko znaleźć pracę, tylko znaleźć pracę, co dobrze płaci. Okej, fajnie, mega. Jakob, jak widzisz automatykę za 30-40 lat? W ogóle... I całkiem inaczej. I dlaczego mogę ci to mówić? Mogę ci to mówić dlatego, że
dużo różniej teraz wygląda niż kiedy zaczynałem. Kiedy ja zaczynałem, to industria... No teraz jak ja wchodzę i pracuję, robię pracę dla klienty, to teraz jest dużo więcej jak świat IT, że klienty używają, wiesz, chcą używać version control, chcą używać automated testing, chcą używać, że mają te build server, że jak włożysz pracujesz z twoim Git, to automatycznie wszystko jest wbudowane. Wiesz, masz takie specjalne build notes, to się nazywa. Widzę to, wchodzi w więcej. I teraz w ogóle widzę też, że no, jak się nazywają, te manufacturers of automation, no Beckhoff, Siemens, Allen Bradley i Codesys i wszystkie te, oni więcej robią tools, żeby to, wiesz, łatwiej było z tym procesem. I to się teraz ostatnie 2-3 lata to się zmieniło. Na przykład dzisiaj Beckhoff dzisiaj jest SPS, ta Messe w Nürnberg, to jest bardzo dużo, wiesz, w świecie i oni pokazują te nowe, co się nazywa PLC++ na przykład. I to wiesz, i więcej takie rzeczy się pokazują i to tylko pokazuje, że jest ta need, że te ludzie, co teraz wchodzą, pytają za to, mówią, my musimy to mieć, wiesz. I to się bardzo szybko teraz zmienia. Ja w ogóle patrzę na moje klienci, to więcej, ja właściwie mam teraz za dużo pracy, że ja muszę mówić nawet nie, wiesz, i to też pokazuje, że cała industria się zmienia i jak się w ogóle pracuje z automatyką software. I za 30 lat bardzo trudno mi powiedzieć, ale wiem, jedną rzecz, co na pewno wiem, jest, że te testowanie aplikacji będzie dużo więcej automated niż dzisiaj. A myślisz, że takie testowanie aplikacji nie będzie robiła to sztuczna inteligencja? Nie jest ona w stanie jakby przetestować dobrze aplikacji takiej? Nie zastąpi do tego? Wiesz, jak ja myślę, co jest my responsibility as a software engineer, to pisać kod to jest jedna rzecz, ale wiesz, zrozumieć razem z klientem, co maszyna ma robić i wiesz, o czym musimy myśleć. Jeśli wiesz, jeśli to się stanie, co powinniśmy robić, jeśli ta problema się stanie, co powinniśmy robić, to wiesz, pisać kod, no to dobrze. Artificial Intelligence i te Large Language Models, ChatGPT, wszystko będą mogli robić, ale ta dyskusja, ta discovery, co ta maszyna ma robić, nie widzę, że teraz ludzie są potrzebne. Nie widzę że to się zmieni. Nie teraz, może kiedyś, ale teraz największy problem jest, jak chodzę z klientem, ja buduję system z nimi, to po pierwsze oni nie wiedzą 100% co chcą. Może mówią, może myślą, że wiedzą co maszyna ma robić 100%, ale to jest, wiesz, to razem się jak się mówi, discover, co ta maszyna ma robić. Razem odkrywać z klientem, jak to ma wyglądać. Tak, i tego nie zmienia Artificial Intelligence, tego nic nie zmienia. Ciekawa perspektywa. A powiedz mi, czy tak jeszcze z twojego jakby tutaj doświadczenia w tylu krajach pracowałeś, czy jakiś kraj konkretnie cię zaskoczył kulturą pracy na przykład? Jakąś taką inną, ciekawą? W Thailandii jak byłem, zaskoczyło mnie wiesz, ja pracowałem większą część w moim życiu w Szwecji i tam mamy bardzo, bardzo, jak się nazywa, flat culture. To wiesz, to znaczy, mój szef jest ja jestem tutaj, mój szef nie jest tutaj, tylko jest na tym samym. Jak ja coś się nie zgadzam z moim szefem, ja mogę powiedzieć, nie zgadzam się z tobą, wiesz, nie wiesz o czym gadasz. Wiesz, ja myślałem, jak pojadę do Tajlandii, że będzie, wiesz, tam jest więcej takie, wiesz, szef, masz zawsze rację, a czysty są nie. Ale co mnie skoczyło, że te najwyżej wiesz co, naprawdę, wiesz, byli te szefy, co, wiesz, mają te firmy, co są warte, wiesz, milionów, co nie? Spotkałem im i one byli takie, szok dostałem, bo byli takie, słuchali i tak, masz rację, i wszystko. I było jak w domu i nie spodziewałem się tego. I w ogóle jak się siedziało z nimi, jedzenie, wszystko tam zawsze, wiesz, jak Szwed, to tak troszkę muszę się przyznać, nie jestem urodzony w Szwecji, ale jestem więcej Szwedem, dlatego że całe życie tam mieszkałem, a w Szwecji to wiesz, tak się dużo nie rozmawia, tak się trzyma się wszystko dla siebie, co nie, tak więcej. I tam było inaczej. I tam ja myślałem profesjonalnie może nie będzie tak dużo, może będzie, wiesz, wszystko tak, ale czułem się tak, jakby było w Szwecji właściwie, że tak było bardzo flat. Ale nie, czyste kraje są
są różne. Jedna rzecz, co niestety nie lubiłem, nie z Tajlandii, ale w innych krajach, jest jak firmy patrzą na ludzie z safety perspective. To wiesz, jeśli masz jakąś maszynę, co może kogoś zabić nawet, czy wiesz, uszkodzić, to czasami te firmy mówią, nie musimy te kontroli robić, ja tak czułem, że dla nich jest taniej nowego pracownika dostać, niż włożyć ekstra safety, wiesz, na jakieś... I dla mnie to ja mówiłem od razu, ja dla was nie będę robić pracy, bo ja nie mogę, wiesz, to ja musimy jak profesjonalne automatyki musimy 100% wiedzieć, że nie uszkodzimy ludzi, co nie, że to tego nie lubiłem. I jak wtedy te firmy reagują, jak ty mówisz, ej, hola, jak musicie tutaj zmienić bezpieczeństwo, żebym ja w ogóle mógł tutaj zacząć pracować z wami. Jak te firmy reagują? Mówią, Jakub, zmienimy? Mówią zawsze, nie. Zawsze mówią ale potem w realizacji nic się nie stanie, wiesz, że to tylko tak mówią, żebym ja skończył, wiesz, gadać, żebym ja tylko robić moją pracę, ale i tak teraz po prostu tak się jakoś czuję, że nie chcę pracować tam są kraje, co nie chcę pracować, dlatego że oni patrzą na ludzi jak, wiesz, dla mnie nie gra żadnej roli, czy człowiek jest milionerem, czy wiesz, jest biedny. Człowiek jest człowiek, nie ma się jego szkodzić. Dokładnie. Są kraje, gdzie tam nie patrzą na ludzi tak. I to mnie nie lubię tego. I teraz dopiero jak pracuję w automatyce, ja to widzę. Bo wiesz, my pracujemy z maszynami, czasami co wiesz, ważą ton i mogą rękę ci całkiem odciąć i to jest bardzo ważne z tym. Bardzo ważne. Dlatego ja lubię w Europie, wiesz, bo w Europie wszystko są te regulacje, wszystko i jak się buduje maszyny, co ma się sprzedać, to musi przejść wszystkie te rzeczy i wiesz, czasami to tak myślę, o Jezu, ile to pracy, wszystko, ale wiesz, ja myślę, że to dobrze, że to jest tak. Jakub, będziemy powoli kończyć. Spytam się ciebie, gdzie ciebie można jakby spotkać? Na LinkedInie, w social mediach? Tak czy nie? Jesteś na LinkedInie? Na LinkedInie i właściwie na YouTubie. Okej, na LinkedInie i na YouTubie. Podlinkujemy twoje kanały. Bardzo miałem wielką przyjemność w ogóle z tobą się spotkać, ciebie poznać i z tobą porozmawiać. Dzięki ci, Jakub, bardzo. Zapraszamy wszystkich tutaj do oglądania naszego wywiadu. Moim gościem dzisiaj był Jakub Sagatowski. Dzięki, Jakub. Dziękuję. Cześć.